Wszyscy znamy te fotografie. Prawy profil en face i z nakryciem głowy. Brak imion i nazwisk. Tylko twarz, numer i klasyfikacja wyrażona literą. Nie ludzie, a liczby. W taki sposób na więźniów patrzyli Niemcy, twórcy prawdziwego piekła na ziemi. Za tworzeniem zdjęć stali jednak polscy więźniowie. Jednym z nich był Wilhelm Brasse, który w trakcie swojego 5-letniego pobytu w KL Auschwitz zetknął się z niemal każdym zbrodniczym aspektem funkcjonowania tego miejsca. Jak dokładnie wyglądała historia tego niezwykłego człowieka? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Anna Unruck-Cichoń. Wilhelm Brasse urodził się 3 grudnia 1917 roku w Żywcu w spolonizowanej rodzinie austriackiej. Jego pochodzący z Alzacji dziadek pełnił służbę jako ogrodnik w habsburskim Browarze. Opiekował się parkiem i urządzał kwietniki wokół żywieckiego zamku. Rodzice Wilhelma byli zaś polskimi patriotami, a ojciec brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Wielki kryzys gospodarczy spowodował pauperyzację rodziny, a sam Wilhelm musiał nawet zrezygnować z nauki w gimnazjum i zaczął szkolić się w zawodzie fotografa. W 1935 roku zdał egzamin czeladniczy, po czym wyjechał do Katowic, gdzie rozpoczął pracę w atelier swojego wuja przy ulicy 3 Maja, gdzie specjalizował się przede wszystkim w wykonywaniu zdjęć portretowych. Okres przedwojenny upływał zatem Wilhelmowi bardzo spokojnie, a sam fotograf wspominał go niezwykle pozytywnie, choć nie był on obojętny na ówczesną atmosferę. Mieszkanie w Katowicach dawało mu bezpośredni wgląd na sytuację w Niemczech i rosnącą popularność ruchu narodowo-socjalistycznego. Jak wspominał fotograf, stykałem się wtedy z wieloma dziewczętami Niemkami. Okazywały mi zaufanie, pokazywały, co nosiły na szyi. Na złotym łańcuszku zamiast jakiegoś świętego nosiły miniaturowy portret Hitlera. Właśnie w tym okresie w Katowicach zetknąłem się z zaczątkami hitleryzmu. Już wtedy Niemcy bardzo silnie infiltrowali Śląsk. Wojna zaskoczyła Brassego w Żywcu, w którym Niemcy błyskawicznie przeprowadzili spis ludności, licząc na to, że odnotują jak najwyższą liczbę Niemców. Brasse, choć miał austriackie korzenie, nie chciał przyjąć niemieckich dokumentów, czym naraził się na gniew okupacyjnych urzędników. Brasse pozostawał jednak nieugięty, a po upływie kilku miesięcy postanowił przedostać się na Węgry i wyruszyć w kierunku Francji, by dołączyć tam do formującego się polskiego wojska. Próbę podjął w marcu, lecz został schwytany przez Ukraińców, którzy odstawili go wraz z innymi śmiałkami do więzienia w Sanoku. W areszcie Brasse spędził 4 miesiące, po których został przewieziony do Tarnowa. Tam zaproponowano mu wstąpienie w szeregi Wehrmachtu, jednakże Brasse odmówił. Potem wywołano go z celi i wywieziono do KL Auschwitz, dokąd dotarł 30 sierpnia 1940 roku. Podczas rejestracji wydano mu obozowy pasiak oraz przydzielono numer 3444. Zanim Brasse rozpoczął pracę jako fotograf, przeszedł przez kilka komand roboczych, w ramach których pracował przy budowie drogi obozowej, przy czyszczeniu cegieł, a w końcu zgłosił się na ochotnika do pracy, w której gwarantowano dodatkowe wyżywienie. Okazało się, że trafił do komanda odpowiedzialnego za przenoszenie zwłok. Była to zatem praca bardzo ciężka i traumatyczna. Potem udało mu się dostać do Planierungskommando, czyli komanda odpowiedzialnego za budowanie fundamentów pod nowe budynki. Potem dostał się do kartoflarni, w której był świadkiem jednego z pierwszych wstrząsających doświadczeń. Kiedyś po apelu wieczornym wszedł na naszą salę SS-man Unterscharführer Palicz. Znany oprawca, sztubowy kierownik pokoju zawołał baczność i zameldował, że wszystko w łóżku. Taki był obowiązek, mimo że łóżek wtedy nie mieliśmy. Po czym ten SS-man wywołał więźnia konkolkowca, badacza Pisma Świętego, i postawił go tuż obok mnie pod ścianą, nakazując, aby głośno, na całą naszą sztubę powiedział po niemiecku „Es gibt kein Gott”, czyli Boga nie ma. Ten nieszczęsny badacz Pisma Świętego milczał, on tego nie chciał za nic wypowiedzieć. I ten oprawca tak długo tłukł jego głową o ścianę, aż go zamordował. Kiedy więzień osunął się na podłogę, cały skrwawiony, tamten jeszcze go kopnął. Tego rodzaju sceny widziałem. Sytuacja Wilhelma Brassego uległa diametralnej zmianie 15 lutego 1941 roku. Tego bowiem dnia Brasse został wezwany do budynku Wydziału Politycznego.
Okazało się, że Niemcy dowiedzieli się o tym, iż ten dysponował umiejętnościami fotograficznymi i zaproponowano mu pracę w charakterze fotografa w obozowej służbie rozpoznawczej. Służba rozpoznawcza wchodziła w skład Wydziału Politycznego, czyli obozowego Gestapo, którego zakres kompetencji wchodziło prowadzenie kartotek, dochodzeń i przesłuchań oraz ogólnie pojęta inwigilacja więźniów, ale również załogi obozowej, głównie pod względem korupcji, przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania regulaminu. Jeśli chodzi o służbę rozpoznawczą, której głównym zadaniem było wykonywanie fotografii, a następnie ich przechowywanie oraz ewidencja, to swoją działalność rozpoczęła ona na początku 1941 roku, co było ściśle związane z przybyciem do Auschwitz SS-Hauptscharführera Bernarda Waltera. To właśnie ten SS-man sprowadził z Sachsenhausen część sprzętów do pracowni fotograficznej, dzięki której ta mogła rozpocząć działalność. Studio fotograficzne znajdowało się w bloku 26. I jak wspominał Brasse, urządzenia do fotografowania zostały przesłane z obozu Sachsenhausen. Podstawą konstrukcji było podłużne podium o szerokości mniej więcej 1,5 metra, a długości około 4 metrów. Na tym podium był na stale zamontowany statyw i aparat fotograficzny z zapadką, która utrzymywała go w jednej pozycji. To było specjalnie przystosowane do zdjęć policyjnych w 3 pozach. Na czele komanda stał pochodzący ze Szczecina kapo Franz Malz, który przed przybyciem do Auschwitz prowadził pracownię fotograficzną w obozie Sachsenhausen. Brasse zapamiętał go jako sadystę nienawidzącego Polaków. Oprócz niego w komandzie pracowali Zdzisław Pazio, Alfred Wojcicki, Stanisław Trauka i Bronisław Jureczek. Pracownicy służby rozpoznawczej otrzymali jasne wytyczne co do tego, jakich więźniów fotografować i w jakim stanie ci więźniowie mogą się znajdować. Otóż nie można było, przynajmniej teoretycznie, fotografować osób, które nosiły ślady pobicia, ślady ran, różnego rodzaju defekty, które wskazywały na złe postępowanie z nimi w obozie. Gdy więzień nie nadawał się do zrobienia zdjęcia, był odsyłany z nakazem stawienia się w późniejszym terminie. Jak jednak pokazują niektóre z zachowanych fotografii, w tym zdjęcie pobitej i wystraszonej Czesławy Kwoki, zdarzały się od tej reguły pewne wyjątki, co przyznawał zresztą sam Brasse. Na zdjęciu, poza osadzonym, musiał pojawić się numer więźniarski, literowy symbol kategorii i narodowości uwięzionego oraz nazwa obozu, którą umieszczano na tabliczce zlokalizowanej w lewym dolnym rogu. Dzięki temu można było bardzo szybko dowiedzieć się, czy na zdjęciu znajduje się więzień polityczny, a społeczny, czy może pospolity przestępca. Spośród liter odpowiadających za przynależność państwową możemy wyróżnić takie jak litera C od Czecha, F od Francuza czy R od Rosjanina. Same zdjęcia wykonywano zazwyczaj kilka dni po rejestracji. Co istotne, fotografowano również tych więźniów, którzy przybyli do obozu przed powołaniem służby rozpoznawczej. Samo wykonywanie zdjęć okazało się dogodną okazją do tego, aby szydzić z godności ludzkiej fotografowanych. Jak zapamiętała Anna Tytoniak. Siadało się na takim obrotowym krześle i fotografowano nas w 3 pozycjach. Robiono czasem takie kawały z nami, że SS-man nacisnął jakiś guzik tak mocno, że wylatywało się z tego krzesła jak z katapulty. Fotografię więźniów wykonywano do końca lipca 1943 roku. Wtedy bowiem ukazał się zakaz fotografowania więźniów pochodzenia polskiego. Pozwalano fotografować jeszcze więźniów Niemców, Słowaków oraz Słoweńców. Decyzja ta była rzecz jasna podyktowana faktem bardzo trudnej sytuacji na froncie i próbą oszczędzania na wszystkim, na czym się tylko dało. Podczas pobytu w Auschwitz fotograf ponownie otrzymał propozycję podpisania niemieckiej listy narodowościowej i wstąpienia do Wehrmachtu, a rozmowę na ten temat przeprowadził z nim sam Lagerführer Hans Aumeier, wyjątkowy sadysta, skazany po wojnie na karę śmierci. Brasse pozostawał nieugięty. Wyrzeczenie się polskości było dla fotografa warunkiem nie do przyjęcia. Wyjątkowo trudnymi sytuacjami dla Brassego były te, w których stykał się w obozie z osobami znanymi sobie z wolności. Taka sytuacja miała miejsce w 1941 roku, gdy do obozowego atelier zostali doprowadzeni 3 Żydzi pochodzący z Żywca, a doprowadził ich wyjątkowy sadysta, dozorca Wacław Rudzki. Jak wspominał później fotograf, jak zobaczyłem moich znajomych Żydów razem z nim, to byłem przerażony. Dałem każdemu z nich po papierosie, a tego oprawcę poprosiłem na bok. Wacek, pozwól mi te papierosy wypalić. Po czym dałem im po kawałku chleba i temu Wackowi powiedziałem: Wacek, zostaw ich, niech to zjedzą. I w końcu, i tutaj powiem rzecz niewiarygodną, ja tego Wacka, tego mordercę poprosiłem: jak ich masz zabić, tych Żydów, to ich zabij tak, żeby długo nie cierpieli.
To się za mną wlecze przez całe życie, ta prośba do mordercy, żeby się nie znęcał nad nimi przed zabiciem. I rzeczywiście, ci Żydzi za 2 dni już nie żyli. Co do samego Rudzkiego, to był on wyjątkowo odrzucającą kreaturą, która swoją władzę wykorzystywała nie tylko do prześladowania więźniów, ale również wykorzystywania kobiet. Oficjalnie zmarł w 1941 roku na tyfus plamisty. Istnieją jednak relacje sugerujące, że w śmierci tej pomogła mu obozowa konspiracja, której przedstawiciele mieli podrzucić mu zainfekowane insekty. Podczas swojej pracy w obozie Brasse nie tylko fotografował więźniów, ale również ich ciała, a mówiąc precyzyjnie interesujące z punktu widzenia zleceniodawców tatuaży. Posiadaczem takowego był niejaki Zieliński, którego plecy zdobił rysunek przedstawiający raj, Adama i Ewę oraz węża. Brasse wykonał zdjęcia zgodnie z poleceniem. Ponad miesiąc później odezwał się do niego jego znajomy pracujący w obozowym krematorium, który powiedział mu, że chce pokazać coś bardzo interesującego. Ową ciekawostką była rozpięta na stole skóra Zielińskiego, którą przygotowano do garbowania. Jak się okazało, polecenie to wydał obozowy lekarz, który planował stworzyć z niej okładkę do książki. W trakcie swojego długiego pobytu na terenie KL Auschwitz Brasse doskonale zdawał sobie sprawę z szeregu zbrodni popełnianych na jego terenie, począwszy od pierwszego historycznego wykorzystania cyklonu B celem zabicia więźniów, poprzez zabijanie polskich dzieci pochodzących z Zamojszczyzny, a skończywszy na niespotykanym dotąd, na taką skalę mordowaniu Żydów. Fotograf nie pozostawał również obojętnym na psychikę sprawców, a lekarza odpowiedzialnego za wspomniane zastrzyki charakteryzował w następujący sposób. Po tej pracy przychodził do nas, żeby porozmawiać. Wcześniej zabił kilkudziesięciu ludzi, a chwilę potem spokojnie rozmawiał. Opowiadał o froncie, wypytywał nas o sprawy rodzinne. Rozmawiał tak, jakby wcześniej zupełnie nic się nie stało, jakby kogoś wykąpał albo przebrał. Zamordowanie kilkudziesięciu ludzi nie robiło na nim najmniejszego wrażenia. Z SS-manami Brasse stykał się później bardzo często. Wielu członków obozowej załogi, jak i również niemieckich dziewcząt zatrudnionych w charakterze stenotypistek, prosiło go bowiem o wykonanie fotografii. Jednym z nielicznych wyjątków był komendant obozu Rudolf Höss, któremu zdjęcia wykonywał przełożony Brassego, czyli SS-Hauptscharführer Bernhard Walter. Poza tym Brasse fotografował m.in. Maksymiliana Grabnera, czyli szefa obozowego gestapo, który jednym gestem był w stanie wysłać na śmierć dziesiątki więźniów, oraz Richarda Baera, czyli następcę Hössa, na stanowisku komendanta. Świadczenie tych usług było bardzo rentowne, a sam Brasse otrzymywał za nie dodatkowe jedzenie oraz papierosy, które rozdawał kolegom. Pewnego dnia o powiększenie zdjęcia z członkami rodziny zgłosił się do niego SS-Unterscharführer Franz Schebeck, który był kierownikiem magazynu z żywnością. Brasse zgodził się na wyświadczenie przysługi, lecz pod jednym warunkiem. Odrzekł on SS-manowi, że do wywoływacza potrzebuje chleba, a do utrwalacza kostek margaryny. Szczęśliwie Austriak odebrał to jako żart, zaśmiał się i przystał na tę współpracę. I faktycznie wydał Brassemu bochen chleba oraz kostkę margaryny. Ta współpraca trwała przez kolejne 3 miesiące, dzięki której to Wilhelm Brasse był w stanie pomóc wielu więźniom obozu Auschwitz. Popularność Brassego miała jednak swoją cenę. W pewnym momencie w obozowym atelier pojawił się Józef Mengele, który był tak bardzo zadowolony z umiejętności fotografa, że zaczął zlecać mu robienie zdjęć ofiar swoich pseudomedycznych eksperymentów. Jak wspominał Brasse, pomiędzy nimi widziałem niekiedy naprawdę ładne dziewczęta, a tutaj stawały przede mną straszliwie okaleczone i oszpecone, z włosami nie tyle ściętymi, ile po prostu powyrywanymi, pozbawione wszędzie owłosienia. Jedno ze zdjęć, przedstawiające 4 dziewczynki, 2 pary bliźniąt, zachowało się do naszych czasów, jest bardzo często przedrukowywane w rozmaitych publikacjach, można je również odnaleźć w przestrzeni wirtualnej, jednakże podjęliśmy decyzję o tym, aby go nie pokazywać w niniejszym materiale. Przy okazji zaskakująca, ale też dość dobrze oddająca kuriozalny charakter niemieckich zbrodniarzy, okazuje się charakterystyka Mengelego, którą Brasse nakreślił w następujący sposób. Zwracał się do mnie zawsze per pan. Pan zrobił doskonałe zdjęcia, pan jest dobrym fachowcem, niech się pan postara zrobić jeszcze to i tamto. Tak więc w pewnych momentach potrafił być człowiekiem. Do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, jak można z jednej strony być takim straszliwym mordercą, a z drugiej potrafić być grzecznym, uprzejmym i przyjemnym. Poza kontaktami z Aniołem Śmierci, Wilhelm Brasse zetknął się również z eksperymentami prowadzonymi przez innego lekarza, mianowicie Karla Klauberga. Skala zbrodni popełnionych przez tego Niemca jest jednak
tak olbrzymia, że cytowanie czegokolwiek związanego z nimi byłoby po prostu zbyt wstrząsające. Dość powiedzieć, że były to zabiegi ginekologiczne, mające na celu opracowanie jak najskuteczniejszej metody sterylizacji. Niemcy zażądali, aby eksperymenty zostały udokumentowane kolorowymi fotografiami, których negatywy wysyłano następnie do Katowic lub Gliwic. W kontekście historii Wilhelma Brassego moglibyście Państwo zapytać o autorstwo zdjęć wykonanych poza budynkiem służby rozpoznawczej, na przykład na rampie w Birkenau, albo zdjęć przedstawiających Żydów prowadzonych do komór gazowych. Za autorstwem tych zdjęć stał nie Wilhelm Brasse, ani żaden z innych Polaków pracujących w służbie rozpoznawczej, lecz przełożony Wilhelma Brassego, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, czyli Bernhard Walter. Wyznaczenie do tego zadania Niemca było oczywiście podyktowane niechęcią dla generowania niepotrzebnych świadków prowadzonego przez Niemców ludobójstwa. Mimo to fotografie wymagały obróbki i trafiały później do służby rozpoznawczej, a Brasse pracował między innymi nad ich powiększaniem. W 1943 roku ilość pracy członków służby rozpoznawczej została dość mocno zredukowana, co było związane ze wspomnianym wcześniej podjęciem decyzji o niewykonywaniu zdjęć polskim więźniom obozu Auschwitz. Wraz ze zbliżaniem się sowieckich wojsk władze KL Auschwitz podjęły decyzję o ewakuowaniu obozu, czego głównym elementem było niszczenie wszelkich śladów zbrodni. Jak wspominał Brasse, 15 stycznia po wieczornym apelu niespodziewanie przyjechał na motocyklu szef mój Walter i wywołał mnie: Brasse, idzie Iwan, wszystkie zdjęcia, dokumenty, wszystko należy zniszczyć i spalić. Był wtedy ze mną jeszcze Bronisław Jureczek. On mi pomagał wrzucać wszystko do pieca. Wrzucaliśmy całe paczki negatywów, a Walter stał nad nami. Wydawać by się mogło, że wszystko zostało stracone. Jednakże sam proces palenia negatywów odbywał się wieczorem, kiedy piec był już wygaszony. Znajdował się tam co prawda gorący popiół, jednakże nie był on w stanie strawić negatywów, które po opuszczeniu budynku przez Waltera Polacy pospiesznie wyjęli z pieca i tym samym uratowali 38 916 fotografii. 21 stycznia 1945 roku Brasse wyruszył w jednym z tzw. marszów śmierci w kierunku Wodzisławia, skąd przewieziono go do Mauthausen i dalej do Melk, gdzie pracował w jednej z fabryk zbrojeniowych. 16 kwietnia ewakuowano go do obozu Eibensee, w którym oddelegowano go do odgruzowywania stacji kolejowej. 6 maja obóz został wyzwolony przez Amerykanów. Wilhelm Brasse, chociaż doświadczył chyba wszystkich najbardziej makabrycznych aspektów funkcjonowania obozów koncentracyjnych, przeżył wojnę. Zaraz po wojnie próbował też wrócić do fotografii, ale nie był w stanie. Jak twierdził, przeszłość się za człowiekiem wlecze. Po kilku miesiącach fotografowania odezwały się moje doświadczenia obozowe. Kiedy robiłem jakieś dziewczynie zdjęcie w całości, to nieraz miałem przywidzenie, że za nią stoi żywa, naga żydowska dziewczyna. Wracało wspomnienie tych młodych Żydówek, które fotografowałem dla doktora Mengele. To były dla mnie bardzo przykre momenty. Fotografię porzucił już w 1946 roku i do końca życia zajmował się czymś zupełnie innym. Mimo traumatycznych przeżyć, mimo zobaczenia całej skali niemieckiego okrucieństwa, postanowił opowiadać o tych doświadczeniach przez kolejne dekady. Wilhelm Brasse zmarł 23 października 2012 roku, a wraz z jego śmiercią odszedł ze świata człowiek, którego świadectwo dobitnie ukazywało całą spiralę zbrodni i okrucieństwa, która miała miejsce na terenie KL Auschwitz. Dzisiaj, w obliczu coraz mniejszej ilości świadków i wyjątkowo niebezpiecznych czasów, relacja pozostawiona przez odważnego fotografa staje się jeszcze bardziej ważna. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik, a ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Schnewitchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych,
na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z zakulis.